Cześć kochani. Straszne tematy, czyta się, słyszy się i tak dalej. Grypa atakuje coraz częściej, coraz więcej osób choruje, mimo że robi wszystko dobrze. A co jeśli problem nie leży w wirusach, tylko w środowisku wewnętrznym, naszego organizmu? Więc dzisiaj, kochani, pokażę wam, jak naturalnie wzmocnić odporność. Zresztą często o tym mówię, zaczynając od fundamentów, które często są zupełnie pomijane. I to przez tych, którzy mają niby odpowiadać za nasze zdrowie, którzy mają nas leczyć. Teraz pytanie następne. Dlaczego jedni łatwo łapią każdą infekcję, a inni na przykład przechodzą sezon grypowy bez problemu? To nie jest przypadek. Więc w tym materiale dzisiaj, w tej naszej audycji, kochani, pokażę wam, jak w bezpieczny, prosty, naturalny sposób wzmocnić odporność od środka na wszelkiego rodzaju infekcje. Bo to się da zrobić. Cześć, jeszcze raz, bo to był wstęp, inwokacja. Janusz Dąbrowski was serdecznie wita na kanale Barwy Zdrowia. I na sam początek oczywiście, bo później możecie zapomnieć, prośba do was o ewentualnie lajki, o subskrypcję. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, będziecie mieli powiadomienia, o dzielenie się swoimi opiniami w komentarzach i tak dalej, i tak dalej. No dzięki wam ten kanał może rosnąć. No i chwilkę oczywiście też, kochani, na tak zwany merkantylizm, commercial, że tak powiem, czyli marketing. Słuchajcie, tu jest wyeksponowana jedna z moich książek, taka niewielka broszura, 100 stron. Czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, skutecznym odchudzaniu? Niektórych z was może to zainteresować, więc po prostu chcę pokazać, gdzie ewentualnie można ją zakupić, czy w jaki sposób zamówić. Więc słuchajcie, wystarczy, że wejdziecie na moją stronę www.januszdabrowski.pl, o tak jak tu piszę. Otwiera się ta moja strona, kochani. Wchodzicie po prostu na sklep, kursorkiem najeżdżacie, klikacie w książki i zaraz musi nam tutaj wymiędlić. No i jest cała do dyspozycji. Wszystkie macie książki, tylko wystarczy przeskrolować i gdzieś tutaj będzie właśnie ta moja książka o zakwaszeniu organizmu. Klikacie sobie i jest opis, więc nie ma żadnego problemu. Wszystko jest, możecie sobie poczytać i ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli, jeszcze raz powtarzam, ewentualnie zamówić. Więc ja w tej chwili wychodzę akurat z tego, zatrzymuję udostępnienie, więc minuta dla marketingu była. Natomiast jak faktycznie z tego po prostu, kochani, wyjść? Wielokrotnie w audycjach powtarzam, że infekcje wirusowe, w tym również infekcje typu SARS, czyli oddechowe, a do infekcji wirusowych typu SARS, do wirusów typu SARS należy też słynny COVID, jego odmiany Delta, Omikron i inne, powiedzmy, tak zwane chimery. Można się zabezpieczyć i nie chorować. Wielokrotnie już o tym mówiłem. W playliście odkwaszanie i w playliście wirusy i w playliście szczepienia mówię o tym, więc możecie znaleźć tam odpowiednie audycje. Czym jest wirus generalnie? Tak przybliżę. Cząsteczka pewna, taki postać, tak jakby ręki, jeżeli są koronawirusy, to mają jeszcze specjalne takie wypustki i tak dalej, i tak dalej. I one po prostu wnikają do naszego organizmu. W jaki sposób? Przez oczy, przez nos, przez drogi w ogóle oddechowe generalnie, usta, mikropęknięcia. No i w całym tym COVID-zie kazano nam dezynfekować ręce różnego rodzaju substancjami alkoholowymi. To była głupota, że głowa mała, bo dlatego, że alkohol bardzo silnie wysusza dłonie i pojawiają się mikropęknięcia, więc to było zupełnie, znaczy można było zniszczyć wirusa obecnego na skórze.
zdezynfekować dłonie, ale jednocześnie spowodować mikropęknięcia na skórze i w ten sposób tymi mikropęknięciami wirusy tym łatwiej się mogą dostać do naszego organizmu. Więc to jest pomieszanie z poplątaniem. To musi być łagodne dla dłoni, skuteczne, ale jednocześnie łagodne. Ale mniejsza z tym. I teraz mamy wirusa. Wirus ma otoczkę białkowo-tłuszczową i jeżeli chodzi o wirusy typu tak zwanego RNA, to one wewnątrz tej otoczki, wewnątrz tego całego wirusa mają nić RNA, czyli kwas rybonukleinowy. I teraz, jeżeli taki wirus dostanie się do naszego organizmu, to stara się wylać, szuka powiedzmy naszej komórki, a tych naszych komórek ocenia się, jest w naszym organizmie około 70 do 100 bilionów. W amerykańskiej literaturze bilion jest trylionem, więc żebyście się nie pomylili. Dokładniejsze obliczenia jakichś naukowców mówią, że jest około 32 bilionów komórek. Nieważne. No więc jeżeli mamy tyle komórek i mamy masę wirusów wokół nas i wewnątrz nas, to jest duże prawdopodobieństwo, że te wirusy mogą nas skutecznie zaatakować. Teraz pytanie, jak się temu nie dać? Otóż tak, jeżeli jest wirus i on zbliża się do komórki naszej, no nie mam tu nic takiego modelu, który by pokazał naszą komórkę, ale wyobraźcie sobie, jest komórka, to ten wirus ma, że tak powiem, się wpuklić w tą naszą komórkę. Jego błona zewnętrzna, ta białkowo-tłuszczowa, ma się rozpuścić i wirus ma wylać do wnętrza naszej komórki swoją zawartość, czyli przekazać informację. I następuje wówczas, kochani, replikacja tego wirusa, czyli on się mnoży. Ale wirusy typu RNA mają to do siebie, że błyskawicznie mutują. I tych mutantów może być całe mnóstwo. Powstają różnego rodzaju tak zwane chimery. I teraz pytanie, czy szczepionka w związku z tym, szczepionka niewyprodukowana na ten typ wirusa będzie skuteczna. No więc ja słyszę, to nic, że te szczepionki są na inny typ wirusa, ale częściowo mogą nas ochronić. Raczej dodadzą cashu dla tych, którzy produkują te szczepionki i je dystrybuują. Dla nas nie będą nic warte, dlatego że co roku pojawiają się nowe szczepy grypy, na które jeszcze nie ma szczepionki. Szczepionka może się pojawić jedynie wówczas, kiedy rozpoznaliśmy dany szczep i wyprodukowaliśmy tą szczepionkę na dany szczep. Ale taka produkcja to się nie odbywa pciach, krzak, sprast i sprawa jest załatwiona. To wymaga czasu, pracy laboratoriów, więc nawet jeżeli to będzie bardzo szybko, to jest miesiąc, dwa być może. A kwestia dystrybucji, loty samolotem na cały świat, to wszystko rozwieźć, to jest po prostu problem, a więc to wymaga czasu. Więc trzeba się logicznie zastanowić, czy jest szczepionka przeciwko grypie, na wirusy. Aktualna szczepionka dotycząca danego typu wirusa. I nam się wciska głupoty. I teraz słuchajcie, no więc znowu udostępniam ekran. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Więc słuchajcie, grypa atakuje. Oczywiście straszliwe tematy, nazwy. Grypa atakuje wcześniej niż zwykle. Eksperci ostrzegają przed zmutowanym wirusem. Tegoroczny sezon grypowy w Europie rozpoczął się szybciej niż w poprzednich latach, a lekarze i epidemiolodzy ostrzegają. Zbliżająca się fala zachorowań może być wyjątkowo dotkliwa. Wszystko za sprawą nowego wariantu wirusa H3N2 podtyp K. Zapamiętajcie z tego, kochani. H3N2 podtyp 2. Klasówka z tego będzie. Określonego potocznie przez niektórych jako supergrypa. To jednak, jak podkreślają eksperci, nie jest termin medyczny i nie oznacza, że wirus stał się trudniejszy do leczenia czy bardziej niebezpieczny. Aha, czyli wyłagodzenie, powiedzmy, tego wszystkiego.
No i dobrze, tutaj akurat eksperci podkreślają, że to ostatni moment, aby się zaszczepić i zminimalizować ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Oczywiście, słuchajcie, tego typu teksty są zamawiane, pisane, zapłacone i fajnie, i cash się sypie. Nowy wariant to mutacja. No i tutaj akurat coś tam, posłuchajcie, link do tego artykułu oczywiście będzie w opisie, tak jak mówi, jak zawsze jest i tak dalej, i tak dalej. Więc co tu jeszcze można, zdaniem specjalistów kluczowe staje się teraz zwiększenie poziomu wyszczepienia, ależ oczywiście. A jeszcze jest jedna sprawa. W Polsce sytuacja na razie nie jest tak poważna jak w niektórych krajach Europy Zachodniej, jednak lekarze sygnalizują wzrost liczby zachorowań. No i trzeba się ewentualnie zaszczepić. Dostępne szczepienia nadal są skuteczne. Choć pojawiają się doniesienia, że nowy wariant grypy może częściowo omijać ochronę zapewnianą przez tegoroczną szczepionkę, lekarze nie mają wątpliwości. Jacy lekarze? Wszyscy lekarze? Szczepienie nadal znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Uwaga, kochani, szczepienie ewentualnie, szczepionką nieaktualną na dany szczep wirusa, nadal znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Czy zabezpiecza nas przed chorobą? Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia, Centrum E-Zdrowia do końca listopada 2025 zaszczepiło się już 2 126 255 osób. O ponad 320 000 więcej niż w całym poprzednim sezonie. To jednak wciąż za mało, by skutecznie ograniczyć liczbę ciężkich przypadków. I tak dalej, i tak dalej. Szczepienia zalecane są przede wszystkim dzieciom do 14 roku życia, osobom z grup ryzyka. Osobom z grup ryzyka. Kochani, jeżeli ktoś choruje na ciężkie choroby, nowotwory inne, to znaczy, że ma osłabiony układ odpornościowy. To jak można go szczepić, jeżeli się wprowadza, powiedzmy, różnego rodzaju tam środki, z którymi układ odpornościowy ma zacząć walczyć, a on i tak jest osłabiony? Przecież to się nie klei w ogóle. Kto to w ogóle wymyśla? Oczywiście i tutaj słowa. Zachęcamy do szczepień także personel medyczny, pracowników oświaty oraz osoby zatrudnione w opiece społecznej i socjalnej, wskazał główny inspektor sanitarny, bardzo znana postać, niejaki dr Paweł Grzesiowski. Kochany panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Mam zupełnie inne sposoby na to, żeby się ochronić. I teraz, kochani, na razie zatrzymuję udostępnienie, wracam do mojej opowieści o tym wirusie i o naszej komórce. Otóż, jeżeli, jeszcze raz powtarzam, w wirusie jest informacja w tej otoczce białkowo-tłuszczowej zamknięta, jak w puszce konserwa dosłownie, i ta zawartość tej konserwy, można powiedzieć inaczej, jak jajeczko jest. Jajeczko jest skorupka i żeby zawartość jajeczka, czyli białko i żółtko wydobyć, to trzeba zniszczyć skorupkę, tak? Żeby wrzucić jajeczko na patelnię albo do miseczki, wytłuc tam z mleczkiem, z mąką, zrobić sobie jakiś tam omlecik tego typu. Czy wymieszać ewentualnie z pomidorkami, czy z czymś tam innym. Jajeczniczkę sobie zrobić. No i teraz tak, żeby ten wirus wylał swoją zawartość do wnętrza naszych komórek i żeby postępowała replikacja, to ta otoczka musi być usunięta, zniszczona. Skorupka musi pęknąć. A w jaki sposób? Wystarczy, żeby otoczenie tego wirusa i naszej komórki było kwaśne. Czyli żebyśmy byli zakwaszeni. Czyli chodzi o to, żebyśmy byli w stanie kwasicy metabolicznej, niskiego nawet stopnia, ale permanentnej, na którą wielu z nas cierpi od wielu, wielu lat. Z czego sobie sprawy nie zdaję. I ja nie mam do nikogo o to pretensji, bo ja mam pretensje do tych, którzy powinni wiedzieć i nas uczyć. I mówić, ludzie, odkwaszajcie się. A w jaki sposób się odkwaszać? Zrezygnować z nadmiaru cukru, węglowodanów prostych,
Przykładowo umieć poradzić sobie ze stresami, które potwornie zakwaszają organizm, zalewani jesteśmy kortyzolem, więcej ruchu, więcej świeżego powietrza, więcej kiszonej kapusty, więcej kiszonych ogórków i tak dalej, i tak dalej. Więcej warzyw, troszeczkę owoców, do południa ewentualnie, nie za dużo i tak dalej. Więcej czystej wody pić, żeby przepłukiwać organizm, rozcieńczać kwasy i usuwać te kwasy razem z moczem i tak dalej. Nie jeść przetworzonego jedzenia, produktów do jedzenia. Bazować przede wszystkim na produktach zdrowych, które sami kupujemy i ewentualnie które sami przetwarzamy. Ja wiem, że to pojęcie zdrowe produkty to jest też te surowce, to jest też trudne, bo czasami trudno kupić nawet w sklepach coś faktycznie zdrowego, ale nawet jeżeli kupimy czy mięso, czy warzywka w hipermarkecie i sami je przetworzymy, to to na pewno będzie czystsze niż to, co kupujemy na gotowo. To jest jedna sprawa. Dobrze, i teraz, kochani, całe to pH. Więc jeżeli będziemy mieli środowisko zakwaszone, to w tym środowisku zakwaszonym ta otoczka wirusa po prostu ulega zniszczeniu. Informacja w postaci RNA wylewa się do naszych komórek, jest infekcja, zakażenie, następuje replikacja wirusów i te wirusy się mnożą, a przy okazji powstają nowe mutacje, na które dana szczepionka nie będzie miała żadnej mocy, kompletnie. Jeżeli ktoś z lekarzy powie inaczej, to niech powie, niech się wypowie. My bardzo chętnie wysłuchamy jego po prostu opinii, że Dąbrowski kłamie, mija się z prawdą, to delikatniej powiedziane, albo w ogóle nie ma żadnej wiedzy, mówi bzdury i tak dalej. Bardzo chętnie wysłucham po prostu opinii. Podyskutujemy ewentualnie. Niech nam fachowcy wytłumaczą. I teraz, w związku z tym, jeszcze raz powtarzam, trzeba zniszczyć tę otoczkę wirusa w środowisku kwaśnym, czyli w środowisku zakwaszonym, a wszystkie nasze komórki pływają jak ryby w wodzie, jak w oceanie, jak w stawie, jak w jeziorze, jak dziecko w wodach płodowych. Dokładnie to jest tak zwane interstycjum, przestrzenie międzykomórkowe. I te przestrzenie komórkowe powinny być lekko alkaliczne. pH takich przestrzeni komórkowych, czyli potencjał pH, potencjał hydrogenii, potencjał ionów wodorowych powinien wynosić 7,1, 7,2 do 7,4. Czyli lekko alkaliczne mają te być płyny. Płyny wód płodowych, znaczy wody płodowe mają mieć pH tak jak wód oceanicznych, na poziomie 8,2, 8,4 nawet, kochani. A lekarze mówią, położnicy, że często ma się 7-9, jeszcze to są zasadowe odczyny, ale zaniżone nieprawdopodobnie. No ale wracam do naszych wirusów. Więc jeżeli środowisko byłoby lekko zalkalizowane, to ta otoczka wirusa się nie rozpadnie i informacja w postaci RNA nie zostanie przekazana do naszych komórek. Nie zostanie zainfekowana nasza komórka, czyli nasz organizm. To, co się stanie z wirusem, będzie czekał? Nie. On w końcu zostanie, jak to mówią Rosjanie, unicztożony. Czyli po prostu zniknie, nastąpi jego anihilacja, rozpadnie się, koniec. Organizm sobie z tym wszystkim poradzi, z jego zwłokami też. Chociaż jeszcze raz chcę powiedzieć, że wirus nie ma, to nie jest postać jakby bakterii. Nie ma tam organeli komórkowych i tak dalej, i tak dalej. I teraz, żeby uzasadnić to wszystko, kochani, znowu udostępniam ekran i parę ciekawych tekstów. Już udostępniam. I mam tutaj bardzo fajny tekst. Oczywiście od razu daję tutaj tłumaczenie po polsku. Połączenie pH, przeziębienia i grypa. To był artykuł zamieszczony w pewnym Nature's Fair Markets. Link do tej audycji, do tego artykułu też będzie. Tylko musicie sobie poradzić z translacją na polski. I to był artykuł zamieszczony jeszcze w grudniu 2017 roku. Wiele lat temu. Ta wiedza jest. Dlaczego nam się o tym nie mówi? Więc dowiedz się, związek pH, przeziębienie i grypa. Zaraz troszeczkę tutaj może jeszcze zwiększę, żebyście wy widzieli to. Czy często chorujesz na przeziębienie i grypę? Czy jesteś podatny na afty, nadwrażliwość,
bóle zębów, ból gardła. Czy po godzinie pracy przy biurku czujesz się psychicznie zmęczony? Wszystkie te objawy i wiele innych mogą być związane z zaburzeniem równowagi pH organizmu, stanem nadmiernego zakwaszenia. pH jest miarą kwasowości lub zasadowości płynu. pH ciała jest kluczowym wskaźnikiem równowagi płynów wewnętrznych organizmu, w tym krwi, moczu, śliny oraz płynów międzykomórkowych, jak również wewnątrzkomórkowych. Naturalna równowaga pH organizmu, lekko zasadowa, musi być utrzymana, abyśmy czuli się najlepiej i mieli najwięcej energii. Organizm zasadowy może wchłonąć do 20 razy więcej tlenu niż organizm kwaśny, ależ oczywiste, często o tym mówię. I podczas w naszych audycjach, i na wykładach, i piszę o tym w moich książkach. To słowa doktora Otto Warburga, laureata Nagrody Nobla za badania nad enzymami oddechowymi i rakiem. Odkrył on również, że chore ciała są ciałami kwaśnymi, które odpychają tlen i przyciągają nadmierny rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Kochani, już wam tutaj jeszcze parę rzeczy nie wytrzymam, bo muszę przeczytać coś. Wypowiedzi lekarzy na temat pH. Ale to już momencik. Muszę to znaleźć. Uwaga, znamienne cytaty z tej mojej książki, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu lub skutecznym odchudzaniu. Jest tylko jedna choroba, jedna przyczyna tej choroby. Nadmierne zakwaszenie organizmu. To właśnie płyny twojego ciała decydują o zdrowiu. Dlatego kluczem do długiego życia jest utrzymanie spójności wewnętrznych płynów poprzez proces nawadniania ciała alkalicznymi płynami. Pamiętaj, że komórki twojego ciała mogą być zdrowe, jeśli pływają w zdrowym i czystym środowisku wolnym od toksyn nadmiernego zakwaszenia. Dr Robert Young, autor książki Cud pH, światowy sławny mikrobiolog i twórca nowej biologii. Dr Carson E. Pierce, pierwsza myśl jakiegokolwiek lekarza, który traktuje poważnie każdy rodzaj choroby, powinna dotyczyć tego, jakie jest pH tego pacjenta. Dalej, dr Peter Jędrzura, akurat kiedyś wiele lat temu poznałem akurat tego lekarza niemieckiego, w swojej książce Oczyszczanie drogą do zdrowia. Wody płodowe dawniej, pH 8,5, o przyjemnym zapachu, przejrzyste, pielęgnujące skórę. Wody płodowe dzisiaj, pH 7, odczyn kwaśniejszy od krwi, o nieprzyjemnym zapachu, mętne, szkodliwe dla skóry, szkodliwe dla organów. Dr Theodor Baroldy, Alkalize or Die, a więc alkalizuj się, odkwaszaj się lub umieraj. Bez względu na to, jak wielu chorobom nadamy imię, ich korzeni w równej mierze należy szukać w zakwaszeniu organizmu. Dalej. Znowu dr Peter Jędrzura, bardzo ciekawy cytat, zwłaszcza dla was dziewczyny i dla waszych partnerów. Najlepiej by było, gdyby kobieta przed planowaną ciążą przeprowadziła kurację odkwaszającą i detoksykującą, aby gruntownie oczyścić swój organizm. Wiele kobiet dopiero po takiej kuracji mogło spełnić swoje marzenie o posiadaniu dziecka, ale to dotyczy również partnerów, kochani, żeby się mężczyzna odkwasił, bo inaczej jego plemniki nie będą w stanie dokonać zapłodnienia. A jednocześnie obydwoje uzyskują zwiększoną odporność na infekcje. Dalej. Starzenie się organizmu jest ciągłym pozbywaniem się składników mineralnych w celu neutralizacji toksyn i kwasów. To dalej dr Peter Jędrzura. Dr William Howard. Jeszcze 1933 rok. Choroby są wywoływane autointoksykacją narządów, czyli samozatruciem produktami własnej przemiany materii, dodam, która jest efektem akumulacji w organizmie kwaśnych produktów przemiany materii. Dalej, dr George W. Cryle, słynny amerykański lekarz. Nie ma naturalnej śmierci. Każdy zgon, którego ukryta przyczyna jest rzekomo naturalna, jest końcowym punktem zaawansowanego zakwaszenia. Dr Robert Young, książkę The pH Miracle, Cud pH.
Musimy zmienić swoje wewnętrzne środowisko, by pozostać zdrowym i oprzeć się także wewnętrznym czynnikom uszkadzającym. Dalej, to co błędnie nazywamy chorobą, jest tak naprawdę manifestacją odłożonych kwasów i toksyn w ciele. Dalej, kochani. Edgar Cayce, tak zwany śpiący prorok, to już nie był lekarz. Utrzymaj zasadowy stan ciała. Zarazki grypy i przeziębień nie rozprzestrzeniają się w alkalicznym ustroju. Rozpleniają się w kwasach lub w kwaśnych złogach zalegających w ciele. Dalej, jeszcze raz cytat z Edgara Cayce. Jeśli organizm utrzymywany jest w stanie zasadowym, szczególnie poprzez spożywanie sałaty, marchewki, selerów, krew zyskuje należytą odporność. I na koniec cytat mojego bardzo dobrego znajomego, doktor nauk medycznych, Lucjan Langner, Porady na zdrowie, numer 1, 2015 rok. W codziennej praktyce szpitalnej najczęściej spotykamy się z przypadkiem ostrej kwasicy, która towarzyszy pewnym stanom klinicznym, jak na przykład kwasica metaboliczna w ostrej biegunce czy w cukrzycy. Jednak znacznie częstszym, a niedocenianym zjawiskiem jest przewlekła kwasica spowodowana niewłaściwą dietą, brakiem ruchu, nadmiarem stresu. Osoby dotknięte tym problemem często nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. W wyniku przewlekłego zakwaszenia dochodzi do zmniejszenia gęstości kości, czyli osteoporozy, i zmniejszenia masy mięśniowej. Długie, zwiększone wydalanie kwasów przez nerki może prowadzić do ich zapalenia i w konsekwencji do zwłóknienia nerek i ich niewydolności. Ponadto kwasica wpływa na występowanie insulinooporności i rozwoju związanej z nią cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, dny moczanowej, otyłości i przedwczesnego starzenia. Dobrze, czyli to było a propos do tego tekstu. Równowaga kwasowo-zasadowa naszego organizmu jest kluczowym elementem ogólnego dobrego stanu zdrowia i jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan zdrowia. Podniesienie pH do stanu zasadowego zwiększa zdolność układu odpornościowego do zwalczania bakterii. Jak wynika z badania przeprowadzonego w Royal Free Hospital and School of Medicine w Londynie, wirusy i bakterie wywołujące zapalenie oskrzeli i przeziębienia rozwijają się w kwaśnym środowisku. Utrzymanie lekko zasadowego pH w zakresie 6, 8, 7, 2 to jest na pograniczu stanu neutralności, bo 7 to jest stan neutralny, 6, 8 to już jest lekko kwaśny, no ale powiedzmy, że to jest 6, 8 to jest w pobliżu tego stanu alkalicznego. Więc utrzymanie lekko zasadowego pH może zmniejszyć ryzyko i złagodzić przebieg przeziębień, bólu gardła i napadów grypy. Pomiar pH organizmu za pomocą małego kawałka specjalnie zaprojektowanego papierka lakmusowego, dostępnego w sklepach ze zdrową żywnością, może w aptece. To najłatwiejszy i najtańszy sposób pomiaru pH organizmu. Przekonałam się, że badanie moczu rano, to jest pierwszy poranny mocz, środkowy strumień, więc troszkę posiusiamy, następną porcją zwilżamy taki papierek lakmusowy i na skali barwnej widzimy, co jest grane. A więc badanie moczu rano jest cennym wskaźnikiem tego, czy dieta i suplementacja dostarczają wystarczającą ilość minerałów zasadowych, aby zneutralizować kwasy. Stały odczyt pH między 6,4 a 7,4 wskazuje na korzystną równowagę kwasowo-zasadową. Dlaczego? Dlatego, że trudno uzyskać, utrzymywać cały czas 7,4 na przykład. To może być wahać się, ale jeżeli to się waha, tak jak tu jest powiedziane, między 6,4 a 7,4, to już jest nieźle. To już jest nieźle. Regularne utrzymywanie pH poniżej 6,4 najprawdopodobniej wskazuje na stan kwasowości zwanej kwasicą metaboliczną oraz na niskie rezerwy mineralne w płynach ustrojowych i tkankach. Kochani, ja przebadałem masę ludzi, znaczy mocz dużej ilości ludzi. Przeważnie to pH to było 5,2, 5,4, 5,8. Czyli znacznie poniżej tego 6,4.
Kwasica może wpływać na odporność, trawienie, siłę kości, mięśni, gospodarkę hormonalną, zdrowie stawów oraz funkcjonowanie kluczowych narządów wewnętrznych, które radzą sobie ze stresem, w tym nadnerczy, przysadki mózgowe i podwzgórza. Liczne badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 10 lat wykazały silny związek między pożywieniem a kwasicą niskiego stopnia. Nasze codzienne nawyki żywieniowe mają ogromny wpływ na pH organizmu. Typowa dieta zachodnia to dieta kwasotwórcza, uboga w cenne minerały zasadowe. Dobrą wiadomością jest to, że spożywanie diety bogatej w produkty zasadotwórcze, tak jak ciemnozielone warzywa liściaste, i tu będziecie mieli tabelę produktów zasadowych w formacie PDF, a także dodawanie dodatkowych minerałów zasadowych, superfoods, może dość szybko zmienić równowagę pH organizmu. Chociaż redukcja uszkodzeń tkanek i przywrócenie optymalnej funkcji układu odpornościowego, nerwowego i narządów może zająć miesiące. W moim przypadku to, co stosuję, akurat, bo stosuję specjalne minerały po prostu, akurat w tym opakowaniu, to są produkty jednej z niemieckich firm topowych, 360 drażetek, 12 sztuk dziennie średnio. Na początek to sugeruję ludziom, żeby łykali znacznie więcej, nawet po 25-30 sztuk, żeby w ciągu 2 tygodni szybko odkwasić organizm i później naprawdę można sobie poradzić, przygotować się na wszelkiego rodzaju infekcje, nawet jeżeli ktoś łapnął infekcję, to bardzo szybko z tego wychodzi. Istnieją pewne produkty spożywcze o działaniu zasadowym, takie jak cytryna, ocet jabłkowy, sok z aloesu, chlorella, spirulina, inne zielone proszki spożywcze, a także cytryniany potasu, magnezu i wapnia. O właśnie tutaj to jest, które dodane do wody alkalicznej lub wody źródlanej pomagają zrównoważyć pH organizmu. Aby zwiększyć ochronę przed infekcją, zacznij dzień od alkalizującego napoju soku z cytryny i aloesu. Ojejku, ale sok z cytryny jest kwaśny, to on będzie zakwaszał. Nie, kochani. Sok z cytryny, z żurawiny, z kiszonej kapusty, z ogórków jest kwaśny, ale rozkłada się z odczynem zasadowym. Aloes również, nie mam tutaj mojej butelki, akurat pod ręką, zamawiam sobie akurat zawsze 3 litry aloesu, żelu aloesowego, bardzo wysokiej jakości, wypijam w ciągu miesiąca. Dodawaj do koktajli proszek z zielonych warzyw i liściastych warzyw. Spożywaj 75-80% produktów spożywczych i napojów z tabeli produktów alkalizujących. Wykonuj głębokie oddychanie przez co najmniej 1 minutę. Co najmniej 5 razy dziennie. Przytul 5 osób, aby przeżyć. I 10 osób, aby się rozwijać. A co oznacza przytulenie? Relaksację, kochani. Pozbycie się z wielu stresów. Przytulenie zwykłe. No ale to jest jakaś erotyka, seks będzie może, pan Januszu masz ma na myśli. No jeżeli chcesz, to uprawiaj też seks. Z miłością, z jak najlepszymi uczuciami. Wspaniale relaksuje i rewitalizuje. Ostatnia wskazówka. Leki na przeziębienie bez recepty, podobnie jak większość leków, zakwaszają organizm. Kiedy czujesz się zestresowany lub przeziębienie się zbliża, przygotuj sobie naturalny napój z cytryny, miodu i imbiru. Ja bardzo często to piję. Dużo imbiru, kochani, zmielone goździki, taka, powiedzmy do 2 litrów wody to całą łyżkę goździków, całą łyżkę cynamonu, cały sok z cytryny, imbir starty na tak z 3-4 łyżki imbiru startego na tarcy i sprawa załatwiona. Aktywności, które działają kojąco i relaksująco, zmniejszają stres i pomagają w utrzymaniu bardziej zasadowego odczynu organizmu. Uwaga, wszystko co działa stymulująco może pozostawić w organizmie kwaśny osad. W związku z tym wszelkie czynności uspokajające i relaksujące zmniejszają stres i mogą sprawić, że nasz organizm staje się bardziej zasadowy. Dlatego pij gorący, kojący zasadowy napój bez alkoholu i często odpoczywaj, aby wyleczyć przeziębienie lub grypę. Na razie zatrzymuję to udostępnienie.
I teraz wracam do tego, o czym mówiłem, że o tym wirusie. Musi zostać zniszczona otoczka wirusowa, żeby zainfekować komórkę. To zniszczenie tej otoczki wirusa, tej powłoczki, oczywiście ja to spłycam problem, tej otoczki białkowo-tłuszczowej odbywa się w środowisku kwaśnym. Czy są na to jakieś dowody naukowe? Proszę bardzo, kochani, już popatrzcie. Stwierdziliśmy, że uwalnianie zawartości wirusa RNA wymaga kwaśnego pH i że zachodzi ono głównie z endosomu, nieważne co to jest, niezależnie od rodzaju komórki, zależności wirusa, od tam różnych czynników i tak dalej. Tylko łagodne zakwaszenie pożywki umożliwia skuteczne wniknięcie wirusa do błony plazmatycznej. Jest to fragment pewnego bardzo długiego artykułu w tłumaczeniu polskim. Do zakażenia komórek SARS-CoV-2 wymagane jest kwaśne pH. A tu, kochani, nieważne, czy to jest wirus covidkowy, czy wirus grypy i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o to, że niezależnie od infekcji wirusowej, do replikacji, do namnażania się, do zainfekowania organizmu jest potrzebne kwaśne środowisko. No więc, żeby się chronić, to mamy stworzyć środowisko alkaliczne, zasadowe, więc ten artykuł, zobaczcie, jest potężny. Tego nawet nie śmiałbym odczytywać, bo to jest bardzo naukowy, że tak powiem, bardzo specjalistyczny. Więc w razie czego, oczywiście link do tego artykułu będzie w opisie mojej audycji i możecie to podesłać swoim znajomym, na przykład lekarzom. Tu są jeszcze inne polecane artykuły. Dobrze. Teraz, jeżeli to jest za mało, no to przeczytajmy jeszcze coś. Więc kochani, co tu jeszcze mogę? Miałem tutaj pewien fragment. Momencik. O, jednym z możliwych rozwiązań pozwalających pokonać zakażenie COVID-kiem jest dostosowanie pH ludzkiego środowiska zewnątrzkomórkowego w taki sposób, aby koronawirusy mogły zostać zablokowane na poziomie wejścia. A w jaki sposób? Chodzi o odkwaszenie. Uwaga! Ponieważ kwaśne środowisko sprzyja fuzji i penetracji wirusów do zakwaszonych pęcherzyków endocytarnych, i tu jest podana praca naukowych i tak dalej, 91 jeszcze rok. Podniesienie pH pozakomórkowego jest potencjalną metodą blokowania inwazji SARS-CoV-2. Jednym ze sposobów wywołania wzrostu pH jest wystawienie ludzi na działanie środowiska o wysokim stężeniu ujemnych jonów powietrza. Czyli chodzi o to, żeby nasze powietrze było nasycone jonami, które sprzyjają alkalizacji środowiska. I jeszcze jedna chyba rzecz będzie, jak dobrze pamiętam. Proszę bardzo, a następny artykuł, regulacja pH pozakomórkowego w celu zapobiegania przedostawaniu się SARS-CoV-2 do komórek ludzkich. To jest tylko tak zwany abstrakt, ale jeżeli na przykład klikniecie później, to pokazuję taką kuchnię, którą ja wykorzystuję. Oczywiście, słuchajcie, to jest czasami bardzo trudne, bo artykuły są szalenie długie, bardzo skomplikowane i trzeba powybierać takie zasadnicze jakieś fragmenty i tak dalej, i tak dalej. I znowu autor sugeruje, że stworzenie bardziej zasadowego środowiska pozakomórkowego, nieodpowiedniego do fuzji otoczki SARS-CoV-2 z błoną komórkową gospodarza, jest obiecującą metodą zapobiegania przedostawaniu się koronawirusów do komórek ludzkich. Wszystko w temacie. Dobrze, zatrzymuję udostępnienie, bo tego było chyba sporo i tak dalej. Więc kochani, wystarczy zalkalizować organizm. Żeby sprawdzić, czy mamy zalkalizowany, to wystarczy badać swój poranny mocz, na przykład przez tydzień, 2 tygodnie, kupić sobie papierki lakmusowe,
Pytajcie o to w aptekach, w sklepach ze zdrową żywnością. Poranny mocz, czyli pierwszy poranny mocz, środkowy strumień, troszeczkę jeszcze raz powtarzam, po prostu upuścimy do muszli, resztą zwilżymy papierek naszym moczem i po kolorze paseczka patrzymy, widzimy, jest skala barwna, porównujemy. Ja w tej książce również mam tutaj, kochani, tylko muszę zaraz znaleźć, pokażę wam, o, tutaj już mam. Proszę bardzo, tak wyglądają moje paski lakmusowe, a więc skala 7 to jest skala, to jest poziom neutralny, poniżej 7 to już odczyny kwaśne, powyżej 7 odczyny zasadowe. Mamy i teraz, czy mocz jest idealnym, badanie pH moczu jest idealnym rozwiązaniem? Niekoniecznie oczywiście, ale jeżeli to się robi przez tydzień, przez 2 i wyciąga się pewną średniówkę, to wystarczy, bo im bardziej kwaśny jest mocz, tym bardziej kwaśne to świadczy o tym, że nasze przestrzenie międzykomórkowe są po prostu zakwaszone. Prosta sprawa. Usuwamy kwasy z organizmu z moczem. To jeżeli usuwamy te kwasy, to znaczy, że w organizmie one były. I sprawa załatwiona. I trzeba to zalkalizować. Jeżeli w pewnym momencie bierzemy różnego rodzaju wieloskładnikowe minerały, tak jak tutaj wam pokazywałem chociażby, które zawierają tak zwane kwaśne węglany wapnia, czyli inaczej wodorowęglany i cytryniany, to nie ma żadnego problemu. I wodorowęglany, czyli kwaśne węglany inaczej, odkwaszają zewnętrzne komórki, a cytryniany wchodzą do wnętrza komórki i nie pozwalają po prostu absolutnie wejść wszelkim wirusom i zainfekować nas. Co robił dr Bodnar z Przemyśla? Sam zachorował na koronawirusa. Zaczął stosować amantadynę. A co robi amantadyna? Lub podobne akurat substancje. Odkwasza wnętrze komórki. Jak to ogłosił, to chciano mu zabrać uprawnienia do wykonywania zawodu. Nihil novi sub sole. Nic nowego pod słońcem. Przecież to jest normalne. Przecież cały ten system to jest system diabelski, szatański, tak prawdę mówiąc. On w ogóle nie dba o nas. Trzymają się kurczowo tylko tego, co im ma dać kasy i to wszystko. Kochani, jeszcze raz powtarzam, już kończąc. Jest wiedza. Na moim kanale jest playlista Odkwaszanie. Cytuję masę prac naukowych, ale z tego nic nie będzie. Tak jak z naszą kuracją, którą robię. Nieraz czasami spotykam ludzi, nie wiedząc o tym, że oni gdzieś tam się zetknęli z jakimiś innymi. A panie, mam te puszki, mam, wiem. No ale co, pan nie używa? No nie, no stoją. Kiedyś tam jak będę chory, to zacznę brać. Ręce opadają. To nie są leki, bo leki się bierze wtedy, kiedy człowiek choruje. Natomiast wszelkiego rodzaju suplementy diety wysokiej, zwłaszcza jakości, a nie byle co za kilkanaście złotych, trzeba brać wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze potencjalnie zdrowi. Kiedy nam się wydaje, że jeszcze jesteśmy zdrowi. Po co? Żeby naprawdę być zdrowi. Bo jest, słuchajcie, jeżeli byśmy narysowali sobie skalę i tą skalę podzielimy na trzy odcinki, to jest tak. Pierwszy odcinek to jesteśmy zdrowi, gdzie czujemy się zdrowo. Drugi odcinek na razie pomijam. I jest trzeci odcinek, kiedy już jesteśmy chorzy. To teraz wracamy do tego środkowego odcinka. Jeszcze raz. Pierwszy odcinek. Czujemy się zdrowo, nic nam nie dolega, wszystko ładnie, pięknie. Później takie jest nie wiadomo co i nagle się robimy chorzy. Nie. Środek. Środek między stanem zdrowia a chorobą. To jest ten czas, kiedy my już powinniśmy zacząć dbać o siebie. Ci nieśmiertelni 20-parolatkowie, 30-parolatkowie, nieśmiertelni. Im się wydaje, że będą żyć wiecznie, bo zawsze jest zdrowy i tak dalej. Nagle chlas i chłopa nie ma, czy dziewczyny nie ma. Z różnych względów. Przepraszam za dosadność, ale taka jest prawda. Nagle się rozchorował. To nie było nagle, to jest proces. Nie ma czegoś takiego, że nagle tracimy odporność i łatwo łapiemy infekcję. To jest proces. To wymaga pewnego czasu. Spadku. Do naszego organizmu wchodzą dywersanci, sabotażyści i niszczą nasz organizm.
I nagle występuje choroba. A ten środkowy odcinek to był czas, kiedy właśnie zaczęły się procesy destrukcyjne. Im wcześniej je zatrzymamy, tym będzie lepiej. Czytam takie, wiecie, różnego rodzaju elaboraty czasami o tym, że no, umieramy w wyniku starości, organizm się wyczerpuje w wyniku starości. Co za głupoty, idiotyzmy, że głowa mała. Dlatego, że wyczerpujemy nasze zasoby, to zaczynamy się po prostu starzeć, a nie chorujemy z powodu starości. Pomieszane jest pomieszanie, kochani, z poplątaniem. Zupełnie logika jest tym wszystkim zachwiana, u tych mądrych. Kochani, nie chcę tu się wymądrzać ja sam, bo ja też przez wiele lat nie miałem zielonego pojęcia o tym, o czym dzisiaj wiem i o czym mówię. Ale chwała Bogu, że odkryłem to wszystko, że zostałem skierowany na te tory i dlatego dzisiaj tak z pasją, z emocjami mówię o tym, bo mnie to wkurza. Dlaczego jesteśmy oszukiwani, dlaczego profilaktyka zdrowotna to ma polegać jedynie na tym, żebyśmy się wcześniej badali, to nas zaczną leczyć. Czym leczyć? Zwłaszcza raka. Nowotwory znaczy się. No już byle się wcześniej tylko wykryjemy choróbsko, chodź do nas, będziemy cię leczyć. Dziękuję, postoję. Moja profilaktyka zdrowotna to jest taka, żeby nie zachorować. I to jest chyba logiczne. Tak jak w dawnych Chinach było, lekarzowi płacono za to, żeby ludzie na chińskim dworze nie chorowali. A nie wtedy, kiedy lekarz będzie dostawał pieniądze, kiedy ludzie zachorują i on ich będzie leczył. Pomieszanie z poplątaniem. Ale tak funkcjonuje właśnie ten rockefellerowski system. Medycyna rockefellerowska jest sprawa załatwiona. Dobrze, już nie będę się więcej wywnętrzał dzisiaj. Kochani, jeszcze raz was proszę o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, o lajkowania, o ewentualnie wpisy, nawet bardzo krótkie, ewentualnie o wasze opinie, bo dzięki temu ewentualnie algorytmy YouTube'a będą tą audycję i inne audycje po prostu będą zauważać. Bo inaczej to będziemy po prostu stali w miejscu. I tak dzięki wam już ten kanał przekroczył 4000 subskrybentów, ale to jest ciągle po prostu za mało. Dzielcie się proszę tymi linkami. Alkalizacja organizmu to jest podstawowa sprawa. Nie chodzi tylko o infekcje grypowe, ale o wiele innych historii. O stawy, o nowotwory, o wszystko. Alkalizacja organizmu. Trzymajcie się, papatki. Zapraszam na moją stronę. Polecam jeszcze raz moją książkę. Papatki, cześć.